Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na kolejny filmik o tematyce AliExpress, jednak tym razem dla odmiany nie będzie to film typowo paznokciowy. Dziś przygotowałam dla Was haul z AliExpress i chcę Wam pokazać produkty z różnych kategorii. Między innymi będzie to biżuteria, będą pędzle do makijażu i różnego rodzaju tak zwane gadżety kobiety. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, co takiego fajnego udało mi się upolować, to oczywiście oglądajcie ten filmik, ale na wstępie chcę Wam powiedzieć, że to będą produkty, które kupiłam nie tylko ostatnio, ale również mogą to być rzeczy, które kupiłam już jakiś czas temu. Po prostu ja na AliExpress kupuję już od jakichś 4 lat i tak naprawdę nazbierało mi się tego bardzo dużo i w końcu zadecydowałam, że chcę Wam to zacząć regularnie pokazywać. I dlatego jeżeli te niektóre moje aukcje już wygasły, to po prostu postaram się znaleźć Wam zamienne aukcje i wszystkie linki umieszczę w opisie pod filmem. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj dzisiaj chcę Wam pokazać, to zaczynamy. Zacznę od najdroższego produktu w tym moim dzisiejszym zestawieniu i jest nim taka torebka. Jak widzicie, mam tutaj torebkę w kształcie diamencika, która ma holograficzne elementy opalizujące na różne kolory. Ja naprawdę, kiedy ją tylko zobaczyłam, to po prostu od razu wiedziałam, że muszę ją mieć. I ta torebka kosztowała mnie $8, czyli jakieś 30 zł z groszami. I powiem Wam od razu szczerze, że uważam, że była naprawdę warta tej ceny, ponieważ jest świetnie wykonana. To jest taka dosyć gruba skórka, oczywiście sztuczna skórka, natomiast jest bardzo fajna, taka naprawdę solidna, dobrze wykonana. Torebka jest bardzo fajnie uszyta i naprawdę nie widać na niej jakichś takich niedociągnięć, tak jak czasem właśnie niektóre torebki na AliExpress. Jedyna rzecz, którą mogę Wam powiedzieć, że zauważam, to jest to, że te holograficzne elementy lubią się rysować i odgniatać. Jeżeli na przykład wrzucicie sobie taką torebkę z innymi torebkami gdzieś do szafki, to mogą Wam się pojawić na niej jakieś takie delikatne odgniecenia. Ja tutaj mam właśnie taką jedną ryskę, nie wiem, czy to będzie tutaj widać, chyba niekoniecznie, bo to nie jest zbytnio widoczne, ale mimo wszystko, wiecie, z bliska wiadomo, że jakieś tam ewentualne niedociągnięcia może być widać. Jeżeli chodzi o samą torebkę, to nie jest zbyt duża, natomiast jest całkiem pojemna. Ja spokojnie mieszczę do niej i portfel, i telefon, i chusteczki, i takie wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy. Jeżeli wychodzę sobie gdzieś na miasto, tutaj Wam pokażę, w środku wygląda tak. Nie ma żadnych dodatkowych przegródek, to jest po prostu jedna taka przegródka większa. I tutaj właśnie jeszcze z boku Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Ona się do takiego rozmiaru rozciąga, tak więc, no tak jak mówię, nie jest jakaś taka szczególnie mała i myślę, że spokojnie nawet na takie wyjścia właśnie gdzieś na zakupy można sobie ją zabrać. Ja jestem naprawdę zakochana w tej torebce. Ona była ogólnie jeszcze dostępna w innych troszeczkę wersjach kolorystycznych, w sensie, że tutaj te elementy holograficzne były tak jakby barwione na różne odcienie. Był chyba różowy, fioletowy, niebieski, tak więc można było też sobie wybrać takie troszeczkę inne kolory, ale mnie się ten właśnie taki srebrno-holograficzny najbardziej podobał i naprawdę bardzo Wam polecam tę torebkę. Skoro już zaczęłam od dodatków, to lecimy dalej i teraz będą zegarki. Jak widzicie, tutaj na ręce mam zegarek w kolorze różowym, ale mam też taki sam w kolorze białym. To są zegarki ze złotymi elementami tutaj ozdobnymi i z takim paskiem a la pikowanym. To jest tak jakby odciśnięty wzór tego pikowania, tak więc to nie jest szyte pikowanie i to jest tak jakby ten pasek taki a la gumowy. Jeżeli chodzi o te zegarki, to są zegarki Genewy. Jeżeli kupujecie na Ali, to pewnie już się na nie natknęliście, ponieważ to są jedne z tańszych zegarków i moim zdaniem są naprawdę świetne jakościowo jak za taką cenę. Ja kupowałam te zegarki po jakieś $1,5, czyli one wychodzą mniej więcej 5-6 zł za sztukę i moim zdaniem naprawdę mega warto. Ja tych zegarków mam już kilka, oczywiście nie takich samych, tego mam 2 kolory, ale mam też inne modele, ponieważ one są też z różnymi takimi ozdobnymi tutaj tarczami, z różnymi paskami, tak więc można sobie naprawdę wybrać coś dla siebie i uważam, że naprawdę warto, bo nic się z nimi nie dzieje, cały czas chodzą, nie psują się. Jedyna rzecz, która tutaj może komuś się nie podobać, to to, że jak widzicie tutaj właśnie ten element na tarczy jest złoty, a tutaj ta klamerka jest srebrna, no ale wiadomo, ona jest tak jakby pod spodem, więc podczas noszenia jej nie widać. Tak więc nie jest to zbyt duży problem jak za 5 zł, myślę, że i tak mimo wszystko naprawdę warto. Następne są naszyjniki i jak widzicie też zdecydowałam się na jeden model w 2 kolorach, przy czym tego granatowego w ogóle nie nosiłam, chociaż uważam osobiście, że jest po prostu piękny, ale jakoś nigdy mi nie pasował do niczego i dlatego jeszcze nie był noszony. On jest właśnie nowiusieńki, tak więc mogę go Wam pokazać, on naprawdę pięknie wygląda.
Tutaj jest taki złoty z tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o ten biały, to nosiłam go dość często i dlatego tutaj na przykład przy łańcuszku, jak widzicie, przy zapięciu zmienił kolor na taki ciemny, a z tyłu jest zielonkawy. Natomiast ten zielonkawy kolor to jest moja wina z tego względu, że on po prostu zaczął mi się wycierać i kiedy się wycierał, to właśnie z takiego jasnego złota robił się tak jakby ciemno-złoty miedziany. I ja pomyślałam, że go sobie zabezpieczę i zabezpieczyłam go lakierem bezbarwnym i po prostu okazało się, że ten lakier tak jakby wszedł jakoś w reakcję z tym łańcuszkiem, z tym metalem i zrobił się taki właśnie zielony. Tak więc naprawdę nie polecam zabezpieczania lakierami tego typu łańcuszków. Jeżeli się wycierają, to lepiej niech się wycierają na takie ciemniejsze złoto, bo wtedy po prostu mniej to widać. Ogólnie jeżeli chodzi o te właśnie naszyjniki, to ja je kupowałam za $2,40, czyli też nie były jakieś takie bardzo drogie, około 10 zł. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakość, to ogólnie są bardzo fajnie wykonane, tylko właśnie minusem jest to wycieranie się. Ale to jest chyba przypadłość wszystkich naszyjników z AliExpress, właśnie tych takich tanich, sztucznych, że one po prostu podczas noszenia się wycierają. Tak więc mimo wszystko uważam, że cena jest fajna i naprawdę warto sobie te naszyjniki pokupować. Ostatnie z biżuterii są pierścionki i tutaj cały ten zestaw, który mam w tym woreczku, czyli 7 pierścionków, kupiłam za 90 centów. One w tej chwili są za $1, ale to i tak jest taka cena, że po prostu dla mnie to jest aż śmieszna cena, tak jakby praktycznie były za darmo. I są, powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo dobrze wykonane jak za taką cenę. Ja się w ogóle nie spodziewałam. Myślałam, że one będą gorsze jakościowo, tutaj Wam pokażę je na zbliżeniu. Jedyny minus jest taki, że po pierwszym, drugim założeniu widziałam, że tutaj właśnie na palcach zostawał mi tak jakby ciemniejszy kolor, natomiast z każdym kolejnym założeniem jest tego koloru coraz mniej, czyli tak jakby po prostu ta patyna, która była tutaj w tych pierścionkach, schodziła i się wycierała i przez to zostawała po prostu na palcu, bo one, jak widzicie, są takie delikatnie zaczerniane. W tej chwili ciężko jeszcze powiedzieć, czy pierścionki nie będą się wycierały tak jak te naszyjniki, które Wam pokazywałam, natomiast powiem szczerze, że jak za $1 tyle pierścionków, to mogą się wycierać. Najwyżej kupię sobie następne. Postanowiłam też pokazać Wam etui, które kupiłam do swojego wcześniejszego telefonu, czyli do Sony Xperia Z3 Compact i jak widzicie mam tutaj 3 różne etui i zacznijmy sobie może od tego. Jak widzicie, etui na telefon pasuje i wszystkie te otwory są całkiem nieźle też dostosowane, natomiast jeżeli chodzi o samo etui, to ono nie jest najlepszej jakości, ponieważ to jest taki zwykły, cienki plastik. Ja kiedyś już miałam takie etui i ono mi się bardzo szybko połamało. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego konkretnego case'a, to ja go kupiłam ze względu na ten nadruk, z tym, że jeżeli chodzi o tą Merlin, to nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale te ciemniejsze części na niej są takie jakby zielone, ona wygląda trochę na taką zgniłą i dlatego uznałam, że po prostu nie będę go nosiła, tym bardziej, że właśnie przyszły mi w międzyczasie te dwa silikonowe. Kolejne etui z pewnością przyciągnie uwagę wielu osób, ponieważ jest to kawa ze Starbucksa. Kiedy to etui do mnie przyszło, to ja byłam naprawdę mega zachwycona i od razu zaczęłam je nosić. Ono całkiem fajnie mi się sprawdzało, te wszystkie guziczki były dobrze dopasowane, gniazda tak samo, natomiast podczas noszenia, po jakichś 3-4 miesiącach, ta guma się jakby rozciągnęła, ponieważ ona jest taka stosunkowo miękka i tutaj zrobił się luz na górze, praktycznie pół centymetra. Nie wiem, czy to też będzie dobrze widać, natomiast jest luz i przez to też tutaj właśnie ta guma zaczęła tak jakby zasłaniać mi obiektyw i kiedy chciałam zrobić zdjęcie, to po prostu miałam tak jakby częściowo zasłonięte zdjęcie. Musiałam sobie tutaj od dołu tak jakby przyciskać ten telefon, żeby on mi się podniósł. Oczywiście można by było coś pokombinować, popodkładać tutaj pod spód, żeby po prostu ten telefon był wyżej, natomiast no jednak mimo wszystko ta guma nie była idealna i dlatego chciałam Wam wspomnieć o tym, że coś takiego mi się stało. Tak więc jeżeli chodzi o samo etui, to ono kosztowało $2,5 i uważam, że początkowo było bardzo fajne, natomiast jest właśnie ten jeden minus, że się lekko rozciągnęło. Ostatnie etui jest takim uroczym pieskiem i ono kosztowało $3,5, czyli było najdroższe z tych wszystkich, ale od razu Wam powiem, że to jest moje ulubione etui. Od kiedy ja zaczęłam je nosić, właśnie kiedy tamto ze Starbucksa mi się tak rozciągnęło troszeczkę, to nosiłam je non-stop przez chyba rok albo nawet dłużej i kompletnie nic się z nim nie stało. W ogóle martwiłam się, że ten biały element się odbarwi, pobrudzi albo coś takiego,
ale nic takiego nie miało miejsca. Naprawdę etui wygląda bardzo dobrze, jest bardzo solidne i ta guma jest troszeczkę tak jakby sztywniejsza, twardsza niż właśnie w tamtej ze Starbucksa, więc ona się nie rozciąga. Ona jest cały czas bardzo dobra i powiem Wam szczerze, że w tej chwili zastanawiam się, czy nie kupić sobie takiego samego etui do tego mojego nowego telefonu, którego teraz używam. Tak więc jeszcze się zastanowię, ale naprawdę etui jest świetne i polecam. I teraz jeszcze gadżet do telefonu, czyli selfie ring. Ten selfie ring kosztował $5,5 i on ma 3 moce świecenia. Tutaj mamy najmniejszą moc, taka moc jest średnia i to jest największa. Jak widzicie tutaj na tej największej mocy już naprawdę mocno świeci, mocno oświetla twarz. Teraz Wam pokażę od przodu. I jeżeli chodzi o tego selfie ringa, to jego się bardzo prosto montuje na telefon, ponieważ on ma takiego po prostu klipsika. Tak więc zakładamy go w ten sposób, że po prostu sobie przypinamy go tak jakby na telefon i do każdego telefonu będzie pasował. Ten selfie ring jest zasilany na 2 takie bateryjki, 2 małe paluszki i po prostu włączamy, świecimy, robimy selfie. Tak więc jeżeli chodzi o ten gadżet, to myślę, że jest całkiem spoko, może to nie jest jakaś świetna jakość, natomiast swoje zadanie spełnia, ponieważ podświetla, rozjaśnia nam zdjęcia i ogólnie działa. Tak więc myślę, że jest całkiem ok. Teraz czas na pędzle i tutaj jak widzicie mam taki całkiem spory zestaw, w którym znajduje się 15 pędzli. Są to pędzle marki Jessup. Powiem Wam szczerze, że specjalnie sprawdzałam u zagranicznych youtuberek, jak one to wymawiają, bo kompletnie nie miałam pojęcia, jak to przeczytać. Gdyby ktoś pytał, to na pędzlach jest napisane Jessup. Zanim przejdę do pierwszego wrażenia o pędzlach, chcę zaznaczyć, że ja tych pędzli nie kupiłam, tylko je dostałam po prostu od sprzedawcy do przetestowania. I od razu mówię, że ja wiem, że niektórzy sobie myślą, że jeżeli się coś dostaje, to trzeba to chwalić, ale to tak wcale nie wygląda i możecie być pewni, że moja opinia jest moją opinią, bo tak naprawdę jaki ja bym miała mieć w ogóle interes w tym, żeby chwalić coś, co jest słabe. Przecież jeżeli pędzle by były słabe, to jest logiczne, że ja bym tych pędzli nie chciała i nie chciałabym Wam polecać, bo wiem, że Wy później kupicie te pędzle i powiecie, dlaczego to nam poleciłaś. Ja czegoś takiego nie robię, tak więc możecie być pewni, że jeżeli ja Wam coś polecam to dlatego, bo naprawdę uważam, że to jest dobre i akurat w przypadku tych pędzli uważam, że naprawdę są dobre jakościowo, po takim oczywiście pierwszym wrażeniu. Od razu powiem Wam, że nie ze wszystkich tych pędzli korzystałam, ponieważ one stosunkowo niedawno do mnie przyszły i tutaj jakoś te pędzelki, które mam z tej strony też nie do końca jakoś tak kształtem na przykład do mnie przemawiały, tak więc po prostu tych na razie nie używałam, ale te, które tutaj trzymam, już były w użytku i ten na przykład do pudru i ten były już prane nawet 2 razy i mogę Wam powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, że do tej pory żaden włosek z nich nie wypadł i naprawdę po praniu są tak samo fajne, tak samo milusieńkie jak przed praniem. Ten pędzelek jest moim hitem i ja naprawdę uwielbiam go do pudrowania okolicy pod oczami. On jest po prostu taki milusi i tak fajnie właśnie nakłada puder w tej okolicy, że w tej chwili nie potrafię się po prostu bez niego obejść. Ogólnie jeżeli chodzi o te pędzle, to one są w ogóle bardzo miłe w dotyku i takie naprawdę fajnie wyważone, w takim sensie, że wiecie, to nie jest taki typowy aż puszek, tak jak właśnie w tamtym unicornie, że był taki puszek, że aż ciężko było nim puder nałożyć, tylko tutaj faktycznie ten pędzel, ten puder aplikuje, chociaż natomiast jeżeli chodzi o ten pędzel do pudru, to moim zdaniem on jest troszkę duży i ja się nim pudruję, ale wiadomo, no po prostu mogę się nim przypudrować w tych takich największych partiach, a właśnie gdzieś w takich mniejszych potrzebuję jednak też mniejszego pędzla. Tak więc jeżeli chodzi o jakość samą tych pędzli, to po pierwszym wrażeniu ja jestem naprawdę bardzo na tak i myślę, że będą naprawdę bardzo fajne, szczególnie właśnie te pędzle tego typu, tej wielkości i te pędzle do makijażu oczu, te puszyste też są bardzo fajne. Tak więc ja w ogóle się zastanawiam, czy sobie nie kupić takiego zestawu, bo widziałam, że był zestaw z samymi pędzlami właśnie do cieni, do makijażu oczu. Był chyba za $11, tak więc no powiem Wam szczerze, że przemyślę to. Jeszcze troszeczkę te pędzle potestuję i wtedy właśnie zdecyduję, czy sobie tamten zestaw kupić. Dajcie mi znać właśnie, czy chcecie, żebym zrobiła też taką bardziej szczegółową recenzję tych pędzelków i lecimy dalej.
Jak widzicie, przyszedł mi też nowy stempel z Born Pretty i pewnie ci, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, zastanawiały się teraz, po co mi kolejny taki sam stempel, ponieważ ja już takich stempli właśnie przezroczystych, z taką przezroczystą gumą mam 2, tak więc to jest mój trzeci, ale zobaczcie, on ma różową ramkę, a z różową ramką jeszcze nie miałam. Ogólnie jeżeli chodzi o te stemple, to one kosztują około $2 i ja uważam, że one są po prostu genialne jakościowo i można nimi bardzo fajnie odbijać sobie precyzyjnie w dowolnym miejscu te stemple, gdzie nam odpowiada, przez to właśnie, że możemy po prostu patrzeć przez to okienko i widzimy, w którym miejscu odbijamy. Dlatego ja te stemple bardzo lubię i po prostu bez wahania kupiłam sobie kolejny, tym bardziej, że tamten czerwony już ma swój wiek i troszeczkę ta guma tutaj na brzegach mi się tak jakby postrzępiła, przez to właśnie, że często ją wyjmuję, wkładam i tak dalej. Tak więc wiecie, mimo wszystko raz na jakiś czas myślę, że warto sobie dokupić coś, co jest fajne. Na sam koniec zostawiłam sobie też wzorniki do lakierów i tutaj, jak widzicie, zdecydowałam się na czarne wzorniki na takim kółku. Powiem Wam tak, że ogólnie te wzorniki są fajne jakościowo, jestem z nich zadowolona, kosztowały niecałe $2, natomiast jeżeli porównamy je z tymi wzornikami, które mam normalnie, standardowo, to zobaczcie, jaka jest różnica w wysokości. Praktycznie cała ta góra, chociaż jeżeli chodzi o sam tips, to on jest takiej samej wielkości. Tutaj po prostu w tych czarnych wzornikach ta nóżka jest tak jakby krótsza niż właśnie w tych przezroczystych. Tak więc ogólnie to nie jest jako taki problem, jeżeli wiecie, chcecie sobie po prostu malować na tych wzornikach. Natomiast gdybyśmy chcieli sobie nałożyć na jeden wzornik i takie przezroczyste czy białe i właśnie te czarne wzorniki, no to wtedy po prostu mielibyśmy różne rozmiary i mogłoby nas to troszeczkę denerwować. Tak jak mówię, nie uważam tego, nie uznaję tego za jakiś tam wielki problem, natomiast chcę Wam o tym po prostu wspomnieć, bo mnie to troszeczkę zaskoczyło, że one okazały się takie krótkie. No i to już były wszystkie produkty, które przygotowałam na dziś. Dajcie mi znać w komentarzu, czy podobał Wam się ten film i czy chcecie, żebym przygotowywała więcej tego typu holi z produktami nie tylko do paznokci. A na dziś to już wszystko, tak więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!